Witajcie! Skoro zasubskrybowaliście już nasz kanał na YouTubie i polubiliście nas na Facebooku, to zapraszam Was na kolejny odcinek Akademii Horusa, w którym poruszymy kolejny temat związany z bezpieczeństwem w pracy na wysokości. Tym razem opowiemy Wam o konektorach, czyli linkach łączących szelki bezpieczeństwa z punktami kotwiącymi. Zapraszam! Na ostatnim naszym spotkaniu powiedziałaś nam, jak w tym pierwszym etapie przygotować się do pracy na wysokości, a więc w jaki sposób poprawnie ubrać szelki i dokonać jej podstawowej inspekcji. Natomiast dzisiaj przejdziemy do drugiego kroku, jakim jest podpięcie się pod odpowiednie zabezpieczenie. Tutaj chciałbym rozpocząć pewną anegdotą, która kiedyś przydarzyła mi się. Mianowicie byłem z wizytą w firmie, która zajmuje się czyszczeniem wagonów kolejowych, towarowych wagonów. Jeden z pracowników poproszony przez swojego kierownika, aby wykonać pewne zadanie na takim wagonie, skrupulatnie ubierał się w właśnie szelki bezpieczeństwa. Trwało to dobre 15-20 minut, zanim je odplątał, połapał się, o co chodzi. On wszedł na ten wagon, wykonał swoje zadanie, zszedł, wszystko w naszej obecności. No i wszystko pięknie i fajnie, tylko gdyby nie jedna rzecz, że on oprócz tego, że się w nie ubrał, to tak naprawdę nic więcej nie zrobił, czyli nie podczepił się do żadnego punktu kotwiczącego. No i cóż, nie był tak naprawdę w żaden sposób zabezpieczony, prawda? Dokładnie, cała jego praca w to ubieranie i dopasowanie szelki poszła na marne, bo nie miał żadnego zabezpieczenia. Czyli jakby zapomniał w ogóle o jednym z ważniejszych aspektów. I tutaj jakby wracamy do meritum i o tym, o czym będziemy dzisiaj sobie opowiadać, czyli o tym, jak dobrać właściwe zabezpieczenie. Jaką linkę do wykonywanych prac musielibyśmy zastosować i użyć. Jest to problem dość często powszechnie spotykany, że pracownicy jakby bagatelizują to, czym są dopięci do punktu kotwiczącego. Mają fajną szelkę, dobrze dobrany sprzęt, wezmą byle jaką linkę, przyczepiają się i myślą, że jest asekuracja już w pełni zapewniona. A tutaj niestety to też wymaga od nas zastanowienia się, a przede wszystkim stworzenia instrukcji do danej pracy, jak powinniśmy, jakiego sprzętu użyć do danego zastosowania. I tak linki bezpieczeństwa możemy podzielić na 3 różne rodzaje, w zależności właśnie od pracy albo miejsca pracy, w którym się znajdujemy. Początkowo pierwsza grupa to linki bezpieczeństwa z amortyzatorem. I kiedy ich używamy? Tutaj odpowiedź jest prosta, że amortyzatora, czyli linki z amortyzatorem używamy zawsze wtedy, kiedy pracownik ma możliwość upadku z wysokości. Czyli kiedy nie jesteśmy na rusztowaniu pełnym, tak? Kiedy jesteśmy na podejście, gdzie jest możliwość wyjścia poza ten podest i mamy możliwość odpadnięcia. Czyli może się zdarzyć jakieś zdarzenie wypadkowe. I wtedy zawsze musimy być podpięci amortyzatorem. Błędnie pracownicy czasem wybierają linkę zwykłą, bez żadnej amortyzacji, myśląc, że po prostu ona ich uchroni. Takie linki absolutnie do takich prac kompletnie się nie nadają. Taka linka jest tak naprawdę w stanie zabić człowieka po prostu przy upadku. Dokładnie. Może nie upadniemy na podłogę, na posadzkę, na ziemię, tak? Ale obrażenia, których doznamy, bo linka zwykła nie będzie absorbowała nam tej siły upadku, będą te obrażenia tak silne, że prawdopodobnie albo będzie to wypadek śmiertelny, albo wylądujemy, nie wiem, w najlepszym wypadku na wózku inwalidzkim. A przypomnijmy, że siła, jaka działa przy upadku na człowieka, to jest kilkaset kilogramów. Tak naprawdę. Dokładnie. Każda linka bezpieczeństwa z amortyzatorem w Polsce jest certyfikowana do 6 kN. Czyli musimy sobie założyć, że może na nas oddziaływać przy lince z amortyzatorem maksymalnie 600 kg. Ale jeżeli dobierzemy linkę bez amortyzacji, no to ta liczba tych kilogramów, które zadziałają na nasz organizm, będzie jeszcze zdecydowanie wyższa, więc obrażenia wystąpią na pewno dość mocne i przykre. I takie linki bezpieczeństwa możemy jakby wybierać z szerokiej gamy. Mamy dostępne w 3M-ie czy to zwykłe linki taśmowe tego typu z pojedynczym amortyzatorem. Pewnie doskonale już wiesz teraz, jak powinniśmy się przypinać. Czy powinniśmy się przypinać tutaj tą stroną amortyzacją do siebie, czy drugą stroną do punktu kotwiczenia? W którym kierunku? Z mojej wiedzy wynika, że zawsze do siebie stroną z amortyzatorem. Tak jest, zawsze amortyzator do siebie, obojętnie jaki rodzaj linki będziemy wybierać. I tutaj widzimy taką prostą linkę taśmową, pojedynczą. Natomiast możemy wybierać również takie, które mają taśmy rozciągliwe. To jest bardzo dobrym przykładem.
O tyle jest to wygodne rozwiązanie, że jak widzisz, ta taśma nam się zwija i rozwija. Przez co, jeżeli jesteśmy podpięci tego rodzaju linką, no nie przeszkadza nam ta taśma. Gdzieś czy wchodząc gdzieś na miejsce jakiejś pracy, nie będziemy zahaczać o tą taśmę. Rozwija nam się i zwija. No i amortyzator uczyty jest tutaj, tak? Tak. I zawsze tą stroną również do siebie. Występują one także w wersji podwójnej, czyli z podwójnymi hakami. One przydają się w sytuacjach, kiedy na przykład wchodzimy na drabiny przemysłowe i musimy przepinać się, zachowując ciągłość asekuracji. Wtedy jak najbardziej powinniśmy używać podwójnych linek z amortyzatorem. Alternatywą, która pojawiła się już na rynku jakiś czas temu i nie ukrywam, że coraz bardziej staje się popularna, bo jest to rozwiązanie najbezpieczniejsze, zastępujące linkę bezpieczeństwa, to są urządzenia samohamowe. Tutaj mamy do zaprezentowania takie podwójne urządzenie samohamowne, czyli alternatywa do podwójnej linki z amortyzatorem. Dokładnie ta sama zasada działania, ale tak jak widzisz, cała taśma liny schowana jest w środku. Ona nam, odchodząc od punktu, gdzie jesteśmy przypięci, będzie nam się rozwijała i zwijała z powrotem. Co to nam daje? No przede wszystkim dużo większy komfort pracy, czyli ta linka faktycznie nie zwisa gdzieś nam dookoła siebie, nie powoduje ryzyka zahaczenia o jakieś wystające przedmioty, co może powodować również wypadek przy pracy na wysokości, ale przede wszystkim działa automatycznie jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Czyli przy mocniejszym szarpnięciu dokładnie, od razu się mechanizm blokuje. się blokuje. Co nam to daje? No, przede wszystkim daje nam to, że możemy sobie pomyśleć, że jeżeli zatrzymamy się już w tym miejscu, no to siła, która będzie na nas oddziaływać, będzie też dużo niższa, jeżeli już będziemy upadać. Druga sprawa, w takich rozwiązaniach możemy też pracować na niższych wysokościach. I to jest bardzo istotny element, który Państwu też pokażemy na przykładzie, bo weźmy sobie taką linkę z amortyzatorem. Mamy możliwość zawsze kotwienia się taką linką na 3 różnych poziomach, czyli poziom naszych stóp, poziom obręczy barkowej oraz punkt kotwiczący nad głową. I który, jak myślisz, jest zawsze najbezpieczniejszy? No, chyba ten nad głową. Jeżeli jest taka możliwość i mamy taką opcję, to zawsze rekomendujemy kotwienie się nad głową, bo faktycznie ta droga upadku będzie wtedy... najkrótsza. Tak jest. Ale zakładamy, że często przy pracach budowlanych albo jakichś wysokościowych niestety nie mamy nic nad głowami, nie mamy tego punktu i bardzo często ten punkt znajduje się na poziomie stóp. I teraz wybieramy najbardziej klasyczną, podstawową 2-metrową linkę. Co się dzieje, kiedy odpadamy? No, leci sobie najpierw nasze ciało, czyli no, powiedzmy 1,70 m, 1,80 m, około 2 metrów, spadamy 2 metry w dół. Potem zlatuje sobie nasza 2-metrowa linka, czyli mamy już 4 metry drogi upadku. No jeżeli pracujemy na 4 metrach, już w tym momencie jesteśmy na poziomie posadzki. Linka nawet nie zdążyła zareagować, amortyzator nie zdążył się rozpróć i zaabsorbować naszej siły upadku. Czyli w tym momencie ta ochrona nie ma jej tak dokładnie, nie jest spełniona. Dlatego musimy pamiętać, że potem dochodzi jeszcze rozprucie amortyzatora, który właśnie absorbuje tą energię i badania pokazują, że taki amortyzator w najgorszych przypadkach, czyli kiedy doznaje największych sił, może rozpróć się nawet do 1,75 m. Czyli mamy prawie kolejne 2 metry, które musimy doliczyć do tej wysokości. Tak. I pamiętajmy jeszcze o tym, że nasza szelka przy upadku naddaje się trochę, czyli ta obręcz barkowa pójdzie trochę do góry, gdzieś około 30-40, jeżeli jest dobrze dopasowana, ale jeżeli mamy za luźno dopasowaną szelkę, to nawet i pół metra ona nas podciągnie do góry. I dobrą praktyką jest mieć dodatkowo około 1 metra zapasu, w razie czego. Żeby też nie uderzyć nogami, nie? Żeby nie połamać sobie nóg. Więc zobaczmy, jak wielkie są te odległości, które powinniśmy zachować przy pracy z taką linką, oczywiście zakładając poziom kotwienia na posadzce. Czyli powiedzmy, sumując te wszystkie odległości, ile łącznie minimum tak naprawdę wysokości? Żeby było tak bardzo poprawnie, to 6 metrów 75 centymetrów powinniśmy zachować. Czyli od takiej wysokości naprawdę możemy dopiero pracować z linkami z amortyzatorami. Tak, dlatego w takich sytuacjach, kiedy nie możemy zachować tak dużych odległości, warto jest zastanowić się właśnie nad taką alternatywą jak urządzeniem samohamownym. Co ciekawe, przy takich urządzeniach oddziaływanie
oddziałujące siły będą znacznie niższe, o 1/3 niższe. Czyli tutaj, jeżeli na nas potrafi oddziaływać do 600 kg, w takich urządzeniach samohamownych badania pokazują, że będzie oddziaływało na nas około 200 kg, co zdecydowanie przełoży się na skutki tego wypadku. Bo jedna sprawa, że będziemy uratowani i nie uderzymy o żadną posadzkę, o ziemię, a druga sprawa też, jak to faktycznie szarpnięcie wpłynie na nasz organizm. Więc to zawsze jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I teraz sobie wyobrażam, zakładając, że jesteśmy podpięci nad głową, to tak naprawdę to urządzenie chroni nas już, nie wiem, po kilkunastu centymetrach tego upadku i zatrzymuje nasze ciało. Dokładnie. Jeżeli jesteśmy przypięci nad głową, to jeżeli nawet wszedłbyś nielegalnie tutaj na tą barierkę i chciałbyś się spuścić, a będziesz przypięty gdzieś nad głowami, to ono cię zatrzyma zaraz na poziomie naszego podestu. Czyli no, jest bardzo bezpieczny do pracy. No i nie ukrywam, że coraz bardziej popularny wśród naszych klientów i bardzo się z tego cieszymy, bo to też daje taką też swobodę działania, że czy służby bezpieczeństwa, czy kierownicy nadzorujący mają świadomość, że jeżeli pracownik będzie pobierał tego typu urządzenie i szelkę i nawet jak sobie źle przeliczy skalkuluje tą pracę na wysokości, to będzie chroniony. Tutaj przy lince już takiej 2-metrowej, standardowej, popularnej, no pracownik musiałby pomyśleć, gdzie może się kotwić, gdzie przyczepić. Są oczywiście też rozwiązania, kiedy pracujemy w ograniczeniu. Kiedy możemy je stosować? Kiedy faktycznie nie ma możliwości, że doznam upadku. Czyli jeżeli jesteśmy na tej platformie i jesteś przyczepiony linką bez amortyzacji, ale ta linka nie pozwala wyjść Ci poza krawędź podestu, w tym momencie to jest praca w ograniczeniu, no i jakby pozbawiamy się możliwości upadku, nie musisz mieć tego amortyzatora. Czy pracując na dachu, kiedy punkt kotwiczący jest na tyle odsunięty od jego krawędzi, że Ty możesz wykonywać jakieś prace przy krawędzi, ale linka nie pozwala Ci, żeby zrobić krok dalej i wyjść poza obręcz dachu, wtedy też jesteś bezpieczny. Czyli tak jak teraz, załóżmy, jesteśmy na wieży, ja jestem też podpięty pod taką linkę i tak naprawdę nie jestem w stanie zrobić kroku dalej, więc nie ma opcji, żebym wypadł. Tak, i wtedy jest to właściwe zabezpieczenie. No natomiast to też trzeba zawsze bardzo dobrze i skrupulatnie obliczyć, bo jeżeli dobierzemy złą linę, damy pracownikowi za dużą możliwość swobody, a punkt kotwiczący będzie za blisko, no to też znowu pojawia się ryzyko, że pracownik nie obliczy tego i będzie mógł wyjść poza krawędź dachu czy podestu. Czyli po raz kolejny, sprzęt to jedno, ale oprócz tego należy też dobrze się do tego przygotować i sprawdzić wszystkie parametry. Dokładnie, sygnalizujemy, żeby nie wybierać po prostu pierwszej wolnej linki, bo wezmę linkę i po prostu się przyczepię i będzie ok. To jest błędne myślenie. No i trzecim rodzajem takich linek bezpieczeństwa są linki pozycjonujące. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że linki pozycjonujące do pracy używamy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy łączymy je z amortyzacją. Wyobraźmy sobie, że jesteś na drabinie przemysłowej i musisz wykonać na niej jakieś prace. Musisz być zabezpieczony, czyli podpięty albo urządzeniem samohamowym, albo liną z amortyzatorem. Kiedy masz taką asekurację, możesz wtedy przystąpić do pozycjonowania. Przypinasz sobie z jednej strony przy pasie tutaj linkę, okalasz ją dookoła drabiny i przyczepiasz z drugiej strony, regulując oczywiście odległość, jak Tobie będzie wygodnie. Co to nam daje? Daje nam to możliwość puszczenia naszych rąk, odchylenie się od drabiny i wykonanie jakichś prac serwisowych, remontowych. Czyli te linki oczywiście są bardzo komfortowe i przydatne, ale nie możemy tylko i wyłącznie przypiąć się tą liną do drabiny i zapomnieć o amortyzacji. Zawsze musi być jakaś asekuracja, czyli lina z amortyzatorem plus tego typu linka pozycjonująca. Czyli to nie jest żadna alternatywa dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, tylko dodatkowa pomoc przy pracy właśnie w takich miejscach jak drabina. Absolutnie, właśnie tak jak mówisz, no nie możemy tego traktować jako asekurację przed upadkiem, nie? Bo to znowu jest linka, która nie posiada żadnej amortyzacji, kiedy źle ją przypniemy, po prostu spadniemy w dół, albo gdzieś tam się na niej zahaczymy, ale na pewno na pewno doznamy jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu. Nie będzie to bezpieczne rozwiązanie. Tak podsumowując temat linek do amortyzacji i punktów kotwiczenia, trzeba pamiętać, że szelki bezpieczeństwa to nie spadochron. Trzeba je do czegoś przypiąć, aby być rzeczywiście bezpieczny. Dokładnie, to tylko jeden z elementów bezpiecznej pracy na wysokości. Każdy sobie będziemy po kolei omawiać, ale szelka to naprawdę nie wszystko. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wiele innych czynników.
Dzięki za omówienie tego tematu i widzimy się przy omówieniu kolejnych spraw związanych z pracą na wysokości. Dziękuję serdecznie.